today, in the name of freedom, we take the battle to them. Mano, gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, dzisiaj sobie klasycznie, tak jak zawsze, przejrzymy, jak wyglądają polskie królestwa w KVK, jak te dane królestwa, jakby tak powiedzieć, w tym momencie się tam prezentują i co się u nich dzieje. Też pomówimy sobie na koniec o jednym z królestw, które, no nie wiemy, co się z nim dzieje tak do końca. Jedni twierdzą, że się rozpada, inni twierdzą, że niby tam coś tam będą grać. Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ale porozmawiamy sobie o tym królestwie, bo mi się zdaje, że warto po tym, co się tam podziało w ostatnim czasie i jakie to królestwo miało tam swoje, jakby tak powiedzieć, takie duże plusy, bo nie będę ukrywał, że nie miało plusów, to na pewno ten temat tam poruszymy. A dzisiaj zaczniemy sobie od królestwa 3080. Królestwa, które w tym samym czasie zaczęło KVK jak u mnie. Oni, jak dobrze pamiętam, grają chyba Tide of War? Nie, Hymn Bohaterów, przepraszam. Ja jak zawsze zapomnę. Tide of War, wiem, że kto inny gra. Mamy parę królestw do przelecenia, więc musicie mi wybaczyć. Oni grają tu Hymn Bohaterów, czy Heroic Anthem. No jeden z dwóch KD z KVK, moim zdaniem, który jest najbardziej zbalansowany. Mi się zdaje, że ten trzeci nowy z Wikinga będzie trzecim takim KVK. I z chęcią bym go zagrał w przyszłości. Zobaczymy, jak to będzie u nas. Ale przyjrzyjmy się, co u nich się dzieje. Tutaj, jak dobrze pamiętam, to mieli grać jakby tak powiedzieć, góra na dół, czyli tutaj mamy 3080, mamy z lewej strony. Oni tutaj tą lewą stronę bardzo fajnie pocisnęli. Zaraz wam pokażę zresztą statystyki z tego KVK od nich. Z pierwszej z KVK, z pierwszej strefy piątej, gdzie były walki. I tu zobaczcie, jak ogólnie w tych strefach piątych radziły sobie tutaj królestwa. Też tutaj wiemy, że jedno z królestw tej z prawej strony, czyli 1, 2, 1, 6, czyli wiatru, jest bardzo mocne. No i oni sobie tutaj, jakby tak powiedzieć, no świetnie radzą. Z tego co słyszałem, tam ołtarze też fajnie im wychodzą, znaczy ołtarze, przepraszam, dobrze mówię, ołtarze też chyba tam ich wygrywają i nawet czekają pod pasem, jak mi Pretol wysłał tam screen, czekają pod pasem, bo już ogień praktycznie nie wychodzi. Więc ciekawie będzie. No tutaj ta strefa piąta była w jeden dzień załatwiona, nawet może nie w jeden dzień przez nich. Tu wiadomo, będzie przepychanie się zaraz, bo 29 otwiera im się pas 7, więc tutaj będzie troszeczkę walk. Jeżeli chodzi o tutaj pas po drugiej stronie, no to tutaj też będzie przepychanie. No mi się zdaje, że tu będzie bardzo, bardzo ciekawie na tym KVK. No i pytanie, kto zdobędzie gwiazdę? No na tą chwilę według statystyk ze strefy piątej, no to raczej, tutaj macie akurat statystyki, no to tu raczej 3080, no jest widzicie drugim kampem, czy drugim królestwem, nie kampem, jakby tak powiedzieć, jeżeli chodzi o swoje kill pointsy, no ale grają przeciwko 1, 2, 1, 6, czyli staremu królestwu, gdzie są naprawdę dużo pewnie mocniejsze konta. No jak widzicie, no tutaj, no nieźle im idzie, ale różnica jest też straszna, jak porównamy sobie to. No i pytanie, jak to będzie potem rozwikłane? No jeżeli chodzi o same kampy, no to Wind i Water, no jednak Wind ma trochę tą przewagę. Jeżeli tutaj wygrają ten Kingsland, to raczej Wind zdobędzie gwiazdę. No ale jak sami widzicie, te statystyki są naprawdę fajne i chłopakom tutaj naprawdę dobrze idzie po tej stronie. Więc mi się zdaje, że tutaj to KVK będzie na pewno na plus, bo będzie po postaci Wina i też zdobędzie tutaj autarchię 3080. No ale gwiazda będzie pewnie zgarnie Wind, nie Water, więc no ale zobaczymy. Kingslandy są różne, może akurat tam coś się zmieni, może nagle wyjdzie, że to jednak chłopaki tu zdobędą tą gwiazdę. No w ostatnim czasie 3080 ma dobry czas, jeżeli chodzi o KVK i naprawdę fajnie, bardzo się z tego cieszę. Jest bardzo stabilnym KD też można powiedzieć w ostatnim czasie i to widać po tym, jak jest zarządzane i jak to wszystko wygląda. Zresztą wiem, że niektórzy gracze, którzy byli na innej KD i tam zmigrowali, też to chwalą, więc no duży plus dla tego KD. Kolejnym KD, w sumie dwoma KD, które sobie przyjrzymy, to jest Królestwo 3025 i 3653. Czyli tutaj mamy Smurfy i mamy 3025, ekipę od Taczki, jeżeli pamiętacie, i od Czarnych, którzy grali, już tam nagrywali filmik nieraz. Tutaj jest tak, że nie będziecie mieli to jakby rozpiski z tego. Sekundka, czy dostałem już tą rozpiskę, bo będę mógł wam zaraz ją
Okej. Zobaczę, czy tam rozpiskę zdążę wam wrzucić, ale tu wam na tą chwilę opowiem tak. Oni są w starcie pre-KVK i 3025 zaczyna jako woda, a 3653 jest jako ogień. No i tutaj, jeżeli chodzi o samo to KVK, no ogień z wodą mają sojusz, więc fajnie, że dwa polskie królestwa będą mogli razem zagrać i no powalczyć z ziemią i z wiatrem. Tego, co tam słyszałem, no to tam jest dość mocno i będzie ciekawe KD i na pewno KVK i na pewno ja będę przyglądał się temu KVK. Skądś kojarzę królestwo 2268, nie wiem skąd kojarzę, ale kojarzę to królestwo tak samo jak 1658. Te królestwa. Naprawdę nie pamiętam skąd, ale kiedyś pamiętam, że te królestwa chyba były niezłe. Może mi się coś to pomieszało, ale skądś te królestwa kojarzę. Więc no ciekawie, jak to wszystko będzie rozegrane. Ja jestem tutaj na to content, żeby tutaj jakieś filmiki z tego też porobić, że tylko będę miał chwilę. I się skupić na tym KVK, bo tu naprawdę fajnie to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o 3025 i 2653 Smurfów. Na pewno wam też troszkę więcej opowiem, bo zrobię drugi odcinek też na temat tego, tam powiedzmy po tygodniu, żebyście też byli na bieżąco z tymi królestwami, jak im idzie. Też będzie zrobiony filmik oddzielnie o królestwie, które niedawno wygrało swoje KVK. Znaczy wygrało, które w tym momencie walczy na KVK i też im tam nieźle idzie, zobaczymy jak to się skończy, więc też nie ma co tutaj jakby wybiegać jeszcze do przodu, żeby wam teraz o tym mówić. A kolejnym królestwem, które chciałem przerzucić tutaj, jakby tak powiedzieć, na, jak to się mówi, na bęben, to jest 2877, gdzie mamy trochę Polaków też. Tutaj królestwo 2877, z tego co wiem, no to tutaj mają też bardzo fajnie to KVK już przygotowane. 2877 jest po stronie wody, przepraszam, po stronie wody. Dobrze. I że wam pokażę, to jest screena, jak to wygląda z KP i siłą tych królestw. Jak tutaj widzicie, jeszcze nie wiadomo na dzień dzisiejszy, gdzie ja nagrywam ten filmik, to nie ma informacji, jakie będą sojusze, więc tutaj wam o tym nie opowiem. Ale jeżeli popatrzymy tak na papierze, no to zagranie góra na dół byłoby, mi się wydaje, adekwatne, ale z jednej strony może być tak, że jednak ten ogień będzie dość mocniejszy. No tutaj widzimy, że ten wiatr jest bardzo fajny ze względu na KP. Nie patrzy się teraz, że tak bardzo na siłę i wiatr będzie chciał tutaj, z wiatrem każdy będzie chciał zagrać. No na pewno nie zagramy nie zagra ziemia, wiatr na ogień i na wodę, to wątpię, żeby tak było, ale na pewno tutaj jakoś to będzie trzeba pomieszać. Może być tak, że na przykład zagrają, jak mówię, woda z wiatrem na ziemię i ogień, to też by moim zdaniem byłoby dość adekwatne i dość zrozumiałe podejście, gdyby takie na przykład parowanie tu u nich było. Ja się sugeruję się tu kapekiem. Wiem jak działają spotkania, jakby tak powiedzmy, króli, spotkania rad, królestw i one są naprawdę dziwne. I nie będę wam mówił, że one są jakieś cud, miód, malina i naprawdę łatwo się tam dogadać, bo czasem się nie da dogadać, czasem dogada się w godzinę, 15 minut i wszyscy na to przestają, a czasem po prostu jest ciężko. Więc jak też będę miał jeszcze więcej informacji, też wam o tym napomnę w drugim odcinku. Kolejnym królestwem, które tu już rzucimy sobie na bęben po raz kolejny, jest 2205, królestwo, gdzie jest Julek królem. 2205 tutaj, jak dobrze pamiętam, jest po stronie wody. Tak, jest po stronie wody. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w KPK-ach, lecz tylko sobie jeszcze przejrzę, czy mam tu informacje, jak oni będą walczyć. Tak, woda z ogniem będzie walczyć na wiatr z ziemią. Tak to wychodzi. Już wam pokażę właśnie moje tutaj KPK, czy KPK i siłę. Czyli woda z ogniem będzie walczyć przeciwko ziemi i wiatrowi. Jak zobaczycie, no ta prawa strona ma mniej królestw idzie B. Tutaj akurat mam 2, ale no, jeżeli pod względem KP, to znowu wiatr jest bardzo ładnie moim zdaniem tu zrobiony, ale nie ukrywajmy, że woda z wiatrem, czy woda z ogniem na ziemia, wiatr będzie w miarę wyrównane, to nie będę ukrywał, że nie będzie w miarę wyrównane,
lecz no tutaj widzimy, że ogień ma dużo siły i w ostatniej, teraz jak przeglądacie to możecie sobie nawet zobaczyć, że do ognia przeważnie trafiają kadeki, które mają najwięcej siły, nie? A znowu, jeżeli chodzi o najwięcej KP, to przeważnie jest wiatr i podobnie jest teraz, jak przeglądałem w takim jeszcze jednym królestwie, nie polskim, ale to jest 1.5.6.8, sekundkę, 1.5.6.8, 1.5.6.8? Może tak, może 1.5.6.8 albo 1.5. Kurde, grałem z nimi ostatnio KVK i nie pamiętam. Chyba 1.5.6.8. Możliwe. Tak, 1.5.6.8 jak grałem z nimi KVK, no to oni są też we wietrze, a mają najwięcej KP. Więc tutaj jakby w ostatnim czasie ta prawa strona ma chyba jakby dostaje królestwa, które mają jakby najwięcej KP, jakby tak cały kamp się uzbiera, a ta lewa po prostu jakby ogień, głównie jeżeli chodzi o siłę. No tak to teraz wygląda, jak przeżyć to, co ja teraz nagrywam. Z Polski króle to tak bardzo wygląda, że mam oczywiście 4 kampy, nie? No i tutaj znowu też możemy zobaczyć, że 2205 jest jednym z tych graczy. Mają, no tu można powiedzieć, w porównaniu do innych mają takie średnie kapeki. Są mocniejsze kadeki, które mają dużo lepsze KP. Zobaczymy, jak to będzie u nich wyglądało. Mam nadzieję, że też coś tam ugrają i uda im się wygrać, bo wiem, że mieli też ostatnio 2 ciężkie KVK i też tak nie do końca wyszło tak, jakby chcieli. Więc mam nadzieję, że tutaj też fajnie im pójdzie. A kolejnym królestwem, które w sumie będzie ostatnim takim królestwem, które będziemy omawiać, jeżeli chodzi o statystyki, jest królestwo 3289, dobrze pamiętam, 3289. Tutaj tutaj też mamy takie pomieszane jakby tak powiem, polskie królestwo i zagraniczni gracze od Yashiego. Tutaj, jak dobrze pamiętam, i tu nie będę miał żadnej wykresu, ale wam powiem, jak to wygląda. Oni grają jako ziemia i grają z 3208, 2774 i 3289. Jako sojuszników mają 1606. Tylko nie wiem 1606 po jakiej stronie jest, nie mam tutaj informacji. Ale ogólnie wygląda tak, jakby 1606, 1568 i 3198 razem z 2429, 3024, nie, z 1606, 1568 i 3198. Czyli tam jakby tak powiedzieć mają sojusz z tymi królestwami. I 3289 są tutaj razem. Więc no tak to wygląda u nich. Oni zaczynają, tak, ziemia, dobrze wam mówię. Jeszcze porównuję, bo powiem wam, że tutaj takich rozpisek jest strasznie dużo i się można pomylić. Widzicie, że tu jest jedno imperium, czyli to, że mają sojusz 1606, no to fajnie, bo przynajmniej no coś sobie pograją tutaj, nie będzie jakoś ciężko. Ciekawe jak to będzie wyglądało ogólnie, wiecie, takiej w normalnej grze. I grałem na 1.0.32 ostatnio Arkę Ozyrysa i wiem, że to jest niezłe królestwo. 1.568, czy to jest to królestwo, które... Tak, 1.568, to jest królestwo, na które miałem migrać, czyli gdybym tam był, to bym grał pewnie na 3.289. Z 1.568, no 1.568 jest mocnym kadekiem, ale 1.568 jak jest razem z 1.606, nie, oni są chyba przeciwko tego, co widzę, tak. Tak, bo tu jest tylko rozpisane 3 najlepsze kadeki. No tak, ja tu mogłem trochę, ale takie mam po prostu, wybaczcie, ale mam takie dane. Ziemia, wiatr. Wiecie? I sojusz 1606. Okej. Czyli grają na pewno przeciwko wiatrowi, no, czyli 1.5 przeciwko 1.568. No 1.568 jest mocnym kadekiem, więc tutaj będzie ciekawie. I tu jak będę miał chwilę, to też będę zaglądał, bo no 1.568 mnie interesuje, no to jest królestwo, do które no miałem przechodzić, ale ostatecznie się nie dostałem, to trzeba powiedzieć offen. Czasem też się nie dostamy wszędzie. Ja się ogólnie za późno z nimi zacząłem rozmawiać, z tego co mi tutaj dwóch chyba tu mają króli czy Czech powiedzieli, a ja po prostu za późno zacząłem z nimi pisać, żeby do nich przejść, bo ogólnie mieli zablokowane 10 slotów dla jednego królestwa, które z nimi grało i tam jakieś 10 jeszcze przy jakichś mocniejszych graczy przejdzie, a oni nie chcieli jakoś bardzo seedem iść w górę. Więc też mieli chyba miejsca tam, wiecie, żeby te 150 parę kont mieć w sojuszu. Też mieli pozarezerwowane. Więc no, nie dostałem się, trudno. Chciałem, ale się nie udało. Po prostu tutaj za późno zacząłem myśleć o jakichś zmianach wtedy. No i to jest ostatnie, jakby tak powiedzieć,
jedno z polskich królestw, gdzie gra dużo Polaków, o którym chciałem porozmawiać. I na koniec się zostawiłem królestwo, które mnie w ostatnim czasie no zdziwiło, co tam się ogólnie dzieje, bo 2658, jak dobrze pamiętacie, jakiś czas temu było bardzo mocnym królestwem i dużo grało tam dobrych graczy z Polski, z zagranicy i coś się podziało. Nie wiem, kurczę, co się tam podziało takiego strasznego, ale no nagle tutaj w ostatnim czasie, jak tam rozmawiałem z niektórymi graczami, no to no nie ma tego królestwa. To się, no, jakby to nazwać, jest paru graczy, jakby tak powiedzieć, zmigrowało. Nie wiem, czy ktoś tutaj zarządza tym wszystkim. Z tego, co tam dowiaduję się od osób trzecich, czy tam ludzi, którzy tam grali albo zmigrowali. Widzicie, że inżynier ma tutaj na swoim koncie farma króla. Nie ma Storma od jakiegoś czasu. Ponoć, no Storm jakby tak nie odzywa się od jakiegoś czasu, nie ma go. Nie wiem, co tam się dzieje. Nie wiem, jak to ogólnie sobie ta rada daje radę z jak oni to tutaj to ogarniają. Oni niedawno, jakiś czas temu skończyli kawałka, powinni się przygotować do kolejnego. Tu wszystko, jakby tak powiedzieć, stoi. Jest paru graczy, którzy tutaj grają dość długo, ale jak będzie z tym królestwem później na kolejne jak to w ogóle będzie cała ekipa zarządzająca, to ciężko mi jest powiedzieć, bo nie mam żadnych informacji. Może ktoś się tutaj po filmiku odezwie i nagramy ogólnie filmik o 22658, no bo Storm też nie odpowiada od ponad miesiąca. To też jest dziwne. I po prostu się coś dowiem i wam po prostu nagram oddzielny filmik na temat tego królestwa, ale bardzo słabo, że tak się dzieje. No z tego, co przeglądałem tam ostatnio statystyki, to oni zeszli do seedu B. Nie wiem, czy to jest seed B wysoki czy mid, ale zeszli z tego, chyba oni byli w A w pewnym momencie. No dużo ludzi tutaj wiem, że zmigrowało i ponoć dużo zostało kont deadweightowych, ale czy to prawda? No to mówię, to są informacje od graczy, którzy tam grali lub też już tam gdzieś tam jeszcze przesiadują, ale no ciekawe mnie, jeżeli tutaj będziemy mieli więcej informacji na temat 2658, no to wam przekażę. No szkoda, że jedno z lepszych królestw polskich, w sumie najlepsze, można powiedzieć, że takie głównie polskie, chociaż oni tu bardziej, jak rozmawiałem z Forumem nieraz, to mi bardziej zależało, żeby to mówić, że to jest takie international królestwo niż typowo polskie, ale Polaków tu było dużo i wiecie, w ostatnim czasie dużo fajnych sukces w Lidze Ozyrysa, zdobywali gwiazdy z moim królestwem z 2755, które stworzyłem, no fajnie im tu szło i nagle po 2 KVK i jakby coś klękło, nie? No, może wypalenie u niektórych też jest. No ciekawe, może się dowiemy coś więcej i wtedy będę wam mógł cokolwiek powiedzieć, co się tam dzieje i też będziemy mogli o tym porozmawiać. No, szkoda, że no już paru fajnych graczy i takich ludzi, których tam poznałem z 2658 już tam nie ma. No zaczęli szukać czegoś innego. Ja rozumiem, że tutaj się coś działo i potrzebowali jakiegoś innego KDK, że dalej się rozwijać swoje konto, to musieli odejść, więc ja ich rozumiem. No ale mówię, jeżeli coś będziemy wiedzieć, nagramy drugi odcinek albo po prostu o samym królestwie, bo słabo było, gdyby to królestwo tak padło. Naprawdę słabo. Jak widzicie, tu mają bardzo mało siły. Więc nie wiem. Ciężko powiedzieć, co tam się dzieje. No i tym oto wątkiem kończymy dzisiejszy filmik. Dziękuję wam, że jesteście, dziękuję wam, że przez cały czas wspieracie, że lajkujecie, subujecie. Jak widzicie, filmiki się tutaj rozbudowują pomalutku, wszystko będę wdrażał w kanał, coraz więcej takich nowości, coraz więcej jakichś takich przerywników, więc będziemy na bieżąco, mam nadzieję, że przypadną wam do gustu parę nowości i będziemy to dalej pchać razem. Dzięki jeszcze raz, że jesteście. Do zobaczenia. Hejo.